Nie zawsze wszystko układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Miałam zamiar dopieścić w końcu mój irlandzki ogródek, ale natura miała inne plany. Zalała okolice deszczem i dmuchnęła takim wiatrem, że o ogrodnictwie nie było co myśleć. Rezultaty były łatwe do przewidzenia. Przykro patrzeć i ręce opadają. Każdy kolejny deszczowy dzień potęgował moją niecierpliwość. A potem nastał taki poranek. A jeszcze dodatkowo wszystkie pozycje na liście rzeczy to do mogły poczekać. Stwierdziłam, że pora na reset. Czasami krokiem do przodu nie jest dodawanie czegoś więcej. Przychodzi taki moment, kiedy lepiej jest oczyścić pole, żeby przygotować się na nowe otwarcie. Zamiast próbować łatać i poprawiać do skoku, to tu, to tam, podczas gdy w tym samym czasie chwasty przejmują kolejne połacie, łatwiej, chociaż nie lżej, jest zakasać rękawy i zrobić ostre cięcie, ostre czyszczenie. Przeprowadzić tę dawno odkładaną ważną rozmowę, zamiast kluczyć i łatać. Wyrzucić z szafek stare ubrania czy dawno przeterminowane przyprawy i to, co zostanie, poukładać na nowo. Zyskać przestrzeń na ulepszenia, na oddech, na kreatywność. Dlatego też na pytanie, co chcę na urodziny, tak, bo wrzesień to mój urodzinowy miesiąc, odpowiedziałam widły. Bo na dzień dzisiejszy mam poza tym wszystko, czego potrzebuję. Brakowało mi tylko wideł i czasu na wszystko, co chciałabym zrobić, ale o to muszę zadbać sama. Oczywiście mogłabym chcieć nowych rzeczy, ale po co? Staram się żyć, nie marnując niczego. A jeśli stare jest wystarczająco dobre, a ja mam plany sporych zmian w przyszłości, po co gromadzić niepotrzebnie? No i dostałam widły. I oprócz tego trochę więcej. Nudne? Zwyczajne? Nie dla mnie. Kiedy deszcz na chwilę dał od siebie odetchnąć, z dreszczem radości i uzbrojona w moje nowe widły ruszyłam w pole. Postanowiłam wykopać wszystkie pozostałe w ziemi ziemniaki. Bałam się, że przy tych temperaturach i takiej ilości wilgoci zaczną gnić. Odkrywanie tych bogactw ziemi, czegoś, co wyhodowałam własnym nakładem pracy, sprawia mi ogromną satysfakcję. To jak poszukiwanie złota.
Postanowiłam zacząć czyszczenie od mniej zagospodarowanej części ogrodu, szczególnie, że już wykopałam stamtąd ziemniaki. Plan zakładał usunięcie z drogi wszystkiego, co zbędne, przekopanie i nawiezienie mieszanki obornika świeżego i przekompostowanego, a potem wytyczenie na nowo grządek na przyszły rok. Oj, brudna i często śmierdząca ta robota. Ale dla mnie każdy ładunek obornika to inwestycja w moje przyszłe zbiory. Karmię tę ziemię, która daje mi tyle radości. I w tym brudzie i wysiłku odpoczywam jak nigdzie indziej. Kiedy pracuje się godzinami w bezruchu przy biurku i komputerze, jak ja, taki wysiłek jest czystym błogosławieństwem dla mojej głowy i ciała. Dobrze jest czuć zmęczenie w mięśniach i satysfakcję w duszy. Po angielsku mówi się make a wish, kiedy zdmuchujesz urodzinowe świeczki. Ja tłumaczę sobie to dosłownie, nie jako wypowiedz życzenie, ale spraw, by twoje życzenie się spełniło. Stwórz to, co chcesz mieć. Ja właśnie to robię. Musiałam też pilnie załatać moją wspaniałą, zbudowaną własnoręcznie folię. Wiem, jest dość szpetna, wielu z was pewnie łapie się za głowę, ale stoi i spełnia swoje zadanie. W przeszłości 2 tunele foliowe porwały i zniszczyły wichury, no i w końcu powiedziałam sobie dość. Wezwałam pomoc i z dostępnych drewnianych resztek zbudowaliśmy to arcydzieło. Jak na pierwszy raz i fakt, że żadne z nas nie miało pojęcia, jak to się robi, myślę, że jest w porządku. Co najważniejsze, nasza budowla nadal stoi. Wymaga tylko łatania. A jeśli się zawali, to już chyba dam sobie spokój i skupię się na otwartym ogrodzie.
W międzyczasie napłynęły wideopocztówki z Polski. Siedlisko rozwija się podczas mojej nieobecności. Kiedy u mnie lały zimne deszcze, tam jeszcze panowało lato. Serce mi się wyrywa w tamte strony. Chciałabym sama, własnymi rękami, ale cieszę się, że moja rodzina może się nim cieszyć. Cieszę się z każdego zdjęcia, z najkrótszego filmu i nie mogę się doczekać, kiedy znowu się tam znajdę. W planie październik. A w międzyczasie, kiedy pogoda w Irlandii pozwala, robię to, co lubię najbardziej. Ogród, spacer w lesie, a potem powolne, przyjemne gotowanie i łapanie w butelki ostatnich smaków tego sezonu. Powolne, przytulne przygotowania na nadchodzącą jesień i zimę. Bo bez wątpienia w Irlandii już nastaje jesień. I mimo, że nie ma tutaj prawdziwych zim, takich jakie znam z Polski, to nadchodzi szaro-zielony czas, taki, który potrwa przez kolejne pół roku i warto się na to przygotować mentalnie i dobrymi, smacznymi zapasami i wspomnieniami. Udało mi się dostać od zaprzyjaźnionych sąsiadów piękne, soczyste jabłka. Postanowiłam po raz pierwszy spróbować zrobić z nich sok w moim sokowniku, a pulpę przerobić na pyszny mus jabłkowy.
Sok wyszedł pyszny i po prostu piękny. Co do musu jabłkowego, to również wyszedł przepyszny. Jednak o jednej rzeczy nie pomyślałam, że skórki mogą okazać się zbyt twarde, by przyjemnie było jeść taki przecier, a że szkoda mi było wyrzucać całość, dodałam sobie roboty. Sądząc po tempie, w jakim mi się to udaje, pewnie przecieram po dziś dzień. Z następną partią będę już mądrzejsza. Z mojego siedliska w Polsce przywiozłam trochę skarbów, m.in. suszone grzyby, zbierane własną ręką we własnym lasku. Pogoda się popsuła, jesień puka do okien, więc nadeszła pora, by je wykorzystać. Będzie pyszna, aromatyczna zupa grzybowa. Jej zapach i smak zawsze coś we mnie porusza. Jestem bez wątpienia jesienną dziewczyną. Może dlatego? Może to wspomnienie tych wszystkich przytulnych dni, kiedy rozgrzewająca, smakująca wiatrem i lasem zupa pojawiała się na stole? Może. W każdym razie sezon jesienny uważam za otwarty. Niedługo zieleń na drzewach zmieni się w złoto i czerwień. Dojrzeją jeżyny i kolejne jabłka. Mam zamiar się tym cieszyć. Jak tylko skończę przecierać tę partię.